Sercem każdego inteligentnego domu jest urządzenie, za pomocą którego sterujemy wszystkimi urządzeniami, które właśnie na ten dom się składają. Zazwyczaj jest to telefon głównego użytkownika czy tablet. Można jednak na to spojrzeć zupełnie inaczej. A gdyby to był stacjonarny ekran, który jednocześnie może spełnić inne funkcje, takie jak zegar czy odtwarzacz multimediów. Google Home Hub właśnie spełnia taką rolę. W tym filmie opowiem Wam o asystencie głosowym z ekranem 7-calowym od samego Google'a, czyli Google Home Hub, czy też Google Home Nest. Ja jestem Greku i zapraszam Was do świata Smart Home, który razem z Wami powoli odkrywam. Dzień dobry, ja jestem Greku i dzisiaj opowiem o Google Home Hub, czyli Google Home Nest i jaką rolę spełnia w inteligentnym domu. Ja z urządzenia korzystam od prawie 2 lat, można powiedzieć 20 miesięcy. Na rynku samo urządzenie jest troszeczkę dłużej i jest dostępne już dzisiaj w naprawdę dobrych cenach. Koncepcja takich urządzeń jest stosunkowo prosta. Otrzymujemy pomost, który łączy użytkownika z asystentem od Google'a, z pominięciem konieczności korzystania telefonu. Takie urządzenia jak Amazon Alexa czy Google Home Hub, Home Nest może również bezpośrednio obsługiwać niektóre urządzenia. Co otrzymamy kupując Google Home Hub? Jak zbudowany jest Google Home Hub i co potrafi? Google Home Hub wyposażony jest w 7-calowy ekran dotykowy pojemnościowy o rozdzielczości 1024 na 600 pikseli. Wymiary urządzenia to 18 na 7 i na 12 cm. Waga to około pół kg. Dedykowany zasilacz z przewodem o długości 1,5 metra, moc zasilacza 15 W. Kolor tego urządzenia to chalk, czyli kreda, ale dostępne są, chociaż sam ich naocznie nie widziałem, jeszcze 3 inne: piasek, woda i węgiel. Urządzenie wyposażone jest w interfejs komunikacji Wi-Fi 802.11 BGN, czyli 2,4 GHz oraz Bluetooth. W urządzenie wbudowano oczywiście mikrofon, kamery niestety zabrakło. Ekran jest sterowany za pomocą wbudowanego czujnika światła. Samo urządzenie daje nam szereg możliwości. Aby z nich korzystać, pierwsze co trzeba zrobić, to skonfigurować je, by pracowało w naszej sieci Wi-Fi, czyli dodać do naszego konta i aplikacji Google Home. Sterowanie inteligentnym domem za pomocą głosu w naszym kraju jest mocno utrudnione. Google bardzo dba, byśmy mówili do niego po angielsku. Google rozmawia też w kilku innych językach. Możecie do niego mówić po niemiecku, hiszpańsku, norwesku, portugalsku, włosku, holendersku, duńsku, tajsku, mandaryńsku, koreańsku czy japońsku, a nawet w hindi. Ale jak widzicie, na chwilę obecną polskiego jeszcze brak, mimo że w asystentach bezpośrednio zainstalowanych na Androidzie to działa. No ale dzięki temu szlifujemy język obcy. Inteligentny głośnik Google Nest Hub najczęściej będzie wyświetlał właśnie taki ekran. Przyjemne tapety od Google'a to fajny detal pozwalający ożywić przestrzeń w naszych domach. Tapety są podpisane, więc wiemy co przedstawiają. Jeżeli przeciągniemy palcem w prawo, to pokazuje nam się zegar na ciemnym tle, którym właśnie widoczna jest godzina. Jeszcze jedno przeciągnięcie i ekran się wygasza. Ponowne kliknięcie uruchamia zegar ponownie. Jeszcze jedno kliknięcie, wracamy do tapety z kalendarzem i prognozą pogody. Wejdźmy do głębszych ustawień. Mamy podmenu Your Evening lub Your Afternoon, Your Morning, w zależności od pory dnia, w której do tego menu wchodzimy. Tutaj mamy dostęp do prostych gier,
Dobra, mamy proste gierki, które są wyróżnione. Mi jakoś tak słabo wychodziło korzystanie z tych gier, jakoś nie bardzo mi leżały. Widzimy również temperaturę, która jest prognozowana, czyli prognozę pogody. Znajdziemy również propozycje i raczej wskazówki, jak medytować. Tutaj możemy również dodać kontakty do swoich domowników. Wszyscy domownicy będąc tutaj mogą się znaleźć i raczej powinni się znaleźć. Możemy sobie obejrzeć zdjęcia z naszych archiwów wrzuconych do Google Photos, wyszukiwać za pomocą Google'a i tutaj mamy ostatnie rzeczy, które wykonywaliśmy. Następny ekran to jest Home Control, czyli ekran zarządzania domem. Tutaj mamy dostęp do świateł, głośników i telewizorów, rutyn jakie mamy oraz do poszczególnych pomieszczeń. Tutaj będą się wyświetlały elementy, które w Google Home zostaną przez nas wybrane, by się wyświetlały. Przejdźmy tutaj sobie dalej. Następne menu to jest podmenu, to są media. Miejsce, gdzie obejrzycie swoje filmy, posłuchacie podcastów, muzyki, chociażby przy Spotify'u. Możecie również posłuchać audiobooków. Tutaj macie dostęp do podcastów Google'a oraz posłuchać internetowych stacji radiowych. Kolejnym podmenu to jest menu komunikacji, czyli Communicate. Możemy wykonać broadcast, czyli przekaz do wszystkich podpiętych urządzeń. Możemy wykonać połączenie wideo. Możemy wrzucić What's the message? Właśnie, wysłać wiadomość do wszystkich urządzeń podpiętych do rodziny. Możemy wykonać połączenie telefoniczne, chociaż coś Google... Sorry, I can't make calls yet. No właśnie, Google twierdzi, że nie może wykonywać połączeń, ale z kolei do innego podpiętego pod Google Home urządzeń, w moim przypadku to są 2 głośniki Bluetooth, o których może zrobię w najbliższym czasie film. Będziecie mogli się przekonać, co to jest za głośnik. Są to głośniki z wbudowanym Google Asystentem i dzięki temu są widoczne w domu i możemy do niego z tego Google Home Hub czy Google Nest zadzwonić. Kolejnym podmenu to są właśnie gry. Tutaj znajdziecie sobie poszczególne gierki, możecie wykonywać gry słowne i jednocześnie szkolić język w którym Google Home Hub czy Google Nest jest, w jakim trybie jest. W moim przypadku jest to angielski, więc gierki są słowne i tutaj właśnie po angielsku są gierki słowne są po angielsku, więc możecie ćwiczyć język. Nie dość, że Google mówi do Was po angielsku, to też oczekuje, że w tym samym języku będziecie mu odpowiadali. Dobra, ostatnie podmenu, przedostatnie, to jest Family. W podmenu Family możemy planować nasze aktywności. Mamy zegar, raczej timer. Możemy ustawić sobie timer na przykład na cookies. Aktywowany i usłyszycie alarm. Mamy możliwość wykonania wiadomości do wszystkich urządzeń, które są podpięte pod rodzinę. Możemy dodać również wiadomość testową, która się wyświetli o określonej porze. Widzicie, ja tutaj wcześniej wykonałem, złożyłem notatkę Testing Family Now to let me know if you read it. Kolejna rzecz to jest właśnie wysłanie broadcastu do wszystkich urządzeń i urządzeń domowych, czyli tych na przykład głośników, które wyświetlą się, raczej ten broadcast zostanie przekazany do tych właśnie urządzeń, przekaz czy na jakieś, nie wiem jak to dokładnie w tym przypadku przetłumaczyć, ale słowo broadcast będzie chyba najlepszym dla tego zadania. Tutaj możemy zobaczyć lokalizację naszych urządzeń podpiętych do naszej grupy. Też widzę, że ostatnio
coś przestało tu działać. Dobra. Ostatnim podmenu to jest menu Discovery, czyli odkrywaj. Mamy tutaj te przepisy, jakieś ciekawostki, czy odpowiedzi na zadane pytania, czyli na przykład, która godzina jest w Atenach, czy możemy ustawić alarm na konkretną godzinę. To wszystko też możemy robić za pomocą komend głosowych. Tutaj mamy podmenu, dzięki któremu możemy uzyskać dostęp do właśnie Google Photos i dzielić się nimi ze znajomymi. Mamy tutaj dodatki w stylu jaka jest temperatura na zewnątrz. Możemy zapytać, kiedy jest na przykład Diwali. Mamy dostęp do własnych zdjęć i zadać pytanie w stylu, gdzie jest restauracja niedaleko mnie, czy jakie właśnie filmy są teraz. Movies frequently mentioned on the web include The Mean One, Avatar, The Way of Water, Salam Venki, and others. Informacje o aktualnie popularnych i wyświetlanych w kinach filmach. No dobra. Kiedy przeciągniemy palcem z dołu do góry, pojawi nam się dodatkowy właśnie podmenu. Tutaj mamy aplikacje, które zostały wyszczególnione. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Oraz mamy dostęp do wszystkich. Po kliknięciu See All widzimy tutaj wszystkie. Google Duo to jest aplikacja, dzięki której możemy zadzwonić, znaczy wykonać wideo połączenie do urządzeń, możemy wykonać połączenie do urządzeń, które mają aplikację Duo. Mogą to być również telefony. Tutaj mamy dostęp do naszych kontaktów, kalendarza, gier. Możemy sterować Netflixem. W moim przypadku będzie to aplikacja Netflix na konsoli Xbox. Więc widzicie, możemy ją włączyć lub wyłączyć. Tutaj mamy App Selector, Volume Controls i zarządzać za pomocą Google Huba. Home Huba. Dobra. Kolejna rzecz to jest kontrola, a raczej ustawienie domyślnej jasności urządzenia. Tutaj mamy 9 stopni, znaczy 10 stopni jasności od 1 do 10. Ja ustawiłem sobie na 5. Tutaj mamy kontrolę głośności oraz możliwość uruchomienia trybu nie przeszkadzać. Do not disturb, on off. Tutaj mamy możliwość podglądu i dodawania alarmów, budzików czy przypominajek odnośnie konkretnego zdarzenia. Ostatnią rzeczą jest możliwość zgłoszenia Google jakichś potrzebnych zmian w usłudze czy dotyczących tego urządzenia. Ostatni aspekt, o którym chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o samo oprogramowanie, to jest właśnie zębatka w prawym dolnym rogu, czyli możliwość dostępu do samych ustawień systemowych. Tutaj mamy, jakie mamy Wi-Fi, do jakiego podpiętego do Wi-Fi jesteśmy, nazwę samego urządzenia. Możemy również uzyskać dostęp do ustawień ekranu, czy ma być ciemny, czy jasny, czy tryb automatyczny, oraz dostęp do samych ustawień ramki. Dobra, jeszcze jedna rzecz. Tutaj mamy ustawienia również Bluetooth. To urządzenie może być, do niego można podpiąć dodatkowe urządzenia Bluetooth, ale sam ekran, znaczy Google Home Hub, może pełnić. Dobra, jeszcze jest funkcja Hey Google, change photo frame. Here you go. Mamy dostęp teraz do podmenu ramki, którą pokazywałem na początku, wyświetlającej. Tutaj jest ustawione, żeby wyświetlała galerię sztuki, czy nie tylko sztuki, ale tutaj mamy dostęp również zdjęcia z Getty Image, Google Art Culture, Earth and Space, czyli NASA, Google Earth, sztuka uliczna
i Captures on Pixel, czyli zdjęcia z Google Pixel. Mamy tutaj Google Photos, czyli możemy wyświetlać zdjęcia z naszego albumu. Możemy ustawić, że będzie to zawsze pełnoekranowy zegar albo pokazujący Google Weather Frog. Tutaj mamy dodatkowe funkcje, czyli nie wiem, nawet jeżeli mamy ramkę, to czy ma się pokazywać pogoda, czy jakość powietrza, czas, informacje odnośnie naszych zdjęć i tak dalej. Ostatnia rzecz to jest to, co jest z tyłu. Tutaj mamy przełącznik mikrofonu. I jeżeli chcecie, żeby Google przestało nas słuchać i bez względu na to, co powiemy, Google tego nie słyszało, to fizycznie możemy ten mikrofon z tyłu wyłączyć. Jak widzicie, jest tutaj przełącznik i w momencie, kiedy ten głośnik ma wyłączony mikrofon, nieważne co byśmy do niego mówili, on nie będzie nas słuchał. Jeżeli chcecie cofnąć, to zawsze jest to ruch z lewej na prawo i wtedy cofamy się, jeżeli chodzi o schemat menu, do góry. W tym przypadku będzie to po prostu ruch wstecz. Uruchomienie ponownie The mic's back on. umożliwia dalsze sterowanie naszym głośnikiem. Moi drodzy, urządzonko jest jednym z tych typu must have. Jeśli poważnie myślicie o smart home, to taki zaawansowany, bardziej niż te prostsze wersje zegarowe, stacjonarny wyświetlacz z funkcjami inteligentnymi Wam się przyda. Steruje czym trzeba, można o niego gadać, a i jakiś dowcip też opowie. Czy też domem posteruje. Generalnie się przyda. Sprzętu tego na rynku jest już sporo. Dostępny jest naprawdę w bardzo rozsądnych cenach w sklepach internetowych czy serwisach typu Marketplace. Kupujcie, instalujcie, korzystajcie. No i oczywiście komentujcie ten film, czy też inne na tym kanale. Dzięki temu zasięgi rosną. Podziękowanie za oglądanie i do zobaczenia w następnych materiałach. Na razie, cześć.